Witajcie moi drodzy w kolejnym fascynującym wideo. Mam na imię Angelina i od ponad 10 lat zajmuję się tworzeniem realistycznych figurek z wełny. Przechodząc do konkretów, przyszłam specjalnie się nagrać, bo chciałam wam pokazać jedną rzecz, która mnie bawi, a jednocześnie irytuje. Czyli tworzenie czarnych figurek. Akurat ta będzie czarno-biała i jeszcze w dodatku ma ciapki, czyli jest jeszcze bardziej utrudniona. Ale co mnie irytuje, to nawet mierzenie centymetrów jest utrudnione na czarnym tle. Zobaczcie, no mam przecież czarne te cyfry na tej linijce. I patrzcie teraz, chcę sobie zmierzyć i ja nie widzę gdzie jest środek. To jest najgorsze. Bliżej wam tutaj, o. No i jak tu zobaczyć środek? Chcę zobaczyć 1,5 centymetra, muszę sobie tutaj palcem przytrzymać. Gdzie tu mniej więcej jest 1,5 centymetra. No kurczę, nic trudniejszego. I dlatego niby wam się wydaje, że figurki, które mają tam dużo koloru, są trudne. Oczywiście są trudne. Ale moim zdaniem, jak ktoś wam da na przykład całą czarną figurkę, to jest, powiem wam, że to jest chyba na równi, tworzenie czarnej figurki jest na równi trudne z wieloma kolorami i ciapkami i tak dalej. No powiedzcie, jak tu coś widać? Czy jak tu coś widać? W ogóle to jest jakaś składnia w tym zdaniu? Czy tutaj coś widać? No słabo. Jeszcze powiem wam, teraz w jesieni jest tak ciężko to tworzyć. Cieszę się, że słońce wyszło za oknem, także szybko robię to, co najważniejsze, czyli podstawę, żebym mogła potem na tym budować inne elementy, ale no naprawdę to jest katorga. Katorga, tworzenie na czarnym tle czegokolwiek. Potem będzie mi ciężko też zauważyć te wszystkie właśnie niuanse. Będę sobie doświetlać sztucznym światłem, ale sztuczne światło wiecie jak to jest. Ostatnio właśnie miałam taki problem. Nie wiem, czy powiedziałam to w poprzednim odcinku. Nie, chyba nie, tego nie było. Jak tworzyłam tego psa, którego zobaczycie jeszcze, nie wiem, czy go widzieliście, czy nie, dlatego nie zdradzam, co to jest za pies, który był tworzony w poprzednim odcinku. Zrobiłam sobie mieszankę białego. No i sobie machnęłam, powiem wam, wziąłam sobie pod ręką, miałam woreczek. Nie wiem skąd on mi się wziął pod rękami. Wziąłam sobie białą wełnę, dajmy na to, że niech to będzie ta. I sobie zmieszałam, bo ja tam, żeby uzyskać taki odcień białego, to sobie mieszałam te kolory. No i sobie pomieszałam. I robię sobie nogi, uda już tam po całości, porozmieszczałam tam, gdzie mi potrzeba było dodać. No i rano patrzę się na tą figurkę, a ona jest taka śnieżno-biała, w ciapki po prostu. No bo tą wełnę, którą wzięłam, to nie wiem skąd się wzięła, ona była właśnie taka śnieżno-biała, jeszcze pomieszana z czymś, jakimś takim srebrnym czy coś. No po prostu myślałam, że się złamie, od nowa musiałam robić. I dlatego tak to jest. Sztuczne światło plus czarne kolory lub inne kolory to jest po prostu katorka. Chyba najlepiej w sztucznym świetle się robi rude kolory. No i tylko takie jednokolorowe lub może być jeszcze ewentualnie dwa, które wiecie, że nie będziecie mieszać ze sobą. No także to chciałam wam powiedzieć. Zobaczymy się w kolejnym ujęciu, jak mnie coś natknie wam powiedzieć. Witajcie serdecznie z parku, z mojej miejscówki do zdjęć, ale powiem wam, co tu się wydarzyło. Zrobiłam sobie zdjęcia figurki i słyszę sikorki się zbliżają. Jedna tutaj usiadła centralnie tutaj na tym miejscu. Może jeszcze tutaj będzie chciała przylecieć. Ja do niej gadałam, a ona dała sobie zrobić zdjęcia dosłownie z odległości 1 metra. No to nie było więcej, 1 metr. Byliśmy tak blisko. I zaraz zobaczycie te zdjęcia. No, zdążyłam zrobić z 2 ostre, chyba mi się udało zrobić fotki, więc będziecie je tutaj zaraz widzieć. No ale coś niesamowitego. Tam jest ten karmnik, do którego chodziłam i na razie nikt tutaj nie odwiedza, nie widziałam, żeby tu jakieś ziarna były wrzucone. Także jak będzie więcej takich mroźnych dni, to im coś tutaj wrzucę. Ale coś niesamowitego, jeszcze tak blisko sikorka do mnie nie podleciała, one są strasznie płochliwe.
Ja jestem w szoku. Szok, dosłownie. Dobra, no to teraz zobaczycie te zdjęcia. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. To będzie chyba już ostatnia. Przed chwilą zobaczyliście moje nieudolne zdjęcia sikorki. Chyba wyszły mi tam 2, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz jeszcze nie sprawdzałam, ponieważ byłam tak podekscytowana, że nie byłam w stanie zrobić normalnie ostrych zdjęć. Ta sikorka była ode mnie dosłownie, jak ja tam powiedziałam wcześniej, chyba metr, tak? No to ona była z pół metra. No to nie był cały metr ode mnie. Byłam tak podekscytowana, bo pierwszy raz tak blisko był ode mnie ptak, który kompletnie nie uciekał. Ona w ogóle nie odchodziła od tego obiektywu i była zaciekawiona tym, co się dzieje. Może właśnie też była zazdrosna, że co, ja sobie tutaj robię jakieś inne obiekty, gdzie mogę ją pofotografować. No i się udało. Przynajmniej 2 zdjęcia takie w miarę. Tutaj możecie zobaczyć, zaczynam nową figurkę, czy zaczęłam już, nie zaczynam, tylko zaczęłam. Tutaj mam głowę, zdekapitowałam nos. Jeżeli nie zapomnę, to wrzucę tutaj gdzieś zdjęcie, jak wyglądało przed ściągnięciem tego nosa, ale tu możecie zobaczyć, że już zrobiłam trochę więcej wełny i na to będę nakładać znowu nowy nos. I tak, tutaj mam tułów, łapy tylnie i łapy przednie. Na razie tutaj te podstawy. I powiem Wam, że cały czas u mnie łapy ewoluują i cały czas uczę się tutaj je tworzyć. No nie jest to takie proste. Cały czas przez te już ponad 10 lat, no już 12 lat chyba filcuję, bo dzisiaj pojawiła mi się taka przypominajka z Facebooka, że zrobiłam tam jakąś taką postać z bajki i to było 12 lat temu. Ja po prostu nie wierzę w to, że ja już tak długo filcuję. To jest dla mnie szok totalny. No i przy okazji chciałam Wam opowiedzieć coś, co mi się przytrafiło. No powiem Wam, że wicki mnie opadają. Ja wiem, że różne się rzeczy dzieją. Nie wiem, jeszcze zobaczę, jak to będzie, bo może się tak zdarzyć, że ta osoba się odnajdzie, ale skończyłam figurkę, którą robiłam 2 tygodnie i ta osoba zaaprobowała w zasadzie efekt finalny. Wysłała mi tam emotikonka, no że okej. No i znikła, kiedy poprosiłam ją o przelanie reszty kwoty. Także zadatek został, bo nigdy nie robię czegoś takiego, że nie biorę zadatku, ale teraz zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy po prostu tego zadatku nie zwiększyć o połowę, jak myślicie? Czy do połowy kwoty? W sensie, że ludzie będą płacili pół, a po zrobieniu reszty drugą połowę. Czasami też się zastanawiam, czy nie brać z góry, ale chyba nie będę tego robić. Po prostu będzie jakieś częściowe zaufanie do ludzi, ale no już drugi raz mi się taka rzecz zdarza. Raz osoba przed samym rozpoczęciem pracy zrezygnowała w zasadzie, a teraz tą figurkę zrobiłam, a nie było wcale prosto, gdyż jeszcze fotki były niewyraźne i musiałam sobie po prostu wyobrażać, więc podwójna była praca. To nie było nic prostego. Miałam 4 fotki na krzyż i to jeszcze z jednej perspektywy, w zasadzie z 2. Musiałam sobie wyobrażać, jak dany pies wygląda, bo fotki były nieostre totalnie. No i co? I zostałam z figurką psa nierasowego, czyli w zasadzie nie sprzedam już jej nikomu innemu. Podtrzymam ją jeszcze sobie parę miesięcy, więc w zasadzie jeżeli ktoś będzie chciał podobnego psa, to po prostu nie będę przerabiać z tej figurki. Nie wiem, co w takiej sytuacji. Ile się czeka na taką osobę, która zniknęła po prostu i nie zapłaciła. Jak ktoś tu się zna na zasadach, to niech mi napisze, czy ja mam czekać nieskończoność i tą figurkę zostawić, czy... No nie wiem, nie mam pojęcia, co mam zrobić z tym przypadkiem. No ale na pewno dobrych parę miesięcy nie będę nic z tą figurką robić.
Albo po prostu zostanie, no i przypadnie, no i te pieniądze przypadną. No i teraz zobaczcie. Ktoś mógłby skoczyć na jej miejsce i miałby zrobioną figurkę szybciej, a tak to 2 tygodnie zostały mi zabrane w zasadzie. No i jestem do tyłu z pieniędzmi. No po prostu totalna masakra. Wierzę jeszcze w takie przypadki, że coś się mogło stać z tą osobą i nagle się objawi, bo wylądowała w szpitalu i mam nadzieję, że żyje, bo tylko o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby ta osoba dobrze się miała, ale jeżeli zniknęła celowo, no to wiecie, no nie fajnie jest. Różne są przypadki, ludzie się rozstają i tak dalej, no ale to bierzmy to na klatę. Że jak już coś zamówiliśmy i druga osoba poświęca dla nas czas, to nie zostawiajmy jej po prostu ze stratą, bo to dla mnie to jest strata. Strata czasu dla mnie i pieniędzy oraz strata dla innych osób, które mogłyby w tym czasie zostać, no mogłabym dla nich zrobić tą figurkę. No i jestem 2 tygodnie do tyłu. No po prostu no witki opadają, powiem wam. I to by było chyba na tyle, co chciałam wam powiedzieć. Będę starać się nagrywać teraz filmy. No właśnie, przez to, że nie mam filmu, który mogę wam pokazać z tą figurką, no to nie będzie tej 1 tygodnia, w którym jest pokazana figurka. Następną figurkę mam jako prezent, więc też nie będę pokazywać. Więc będzie pokazana po świętach lub po Nowym Roku. No i teraz tą pewnie zobaczycie zamiast tej, co zrobiłam, więc tak. Tak też zróbmy. No i teraz będę nagrywać dla was takie filmy pogadankowe, no i te, co obiecałam z tą wełną, co dostałam, będę robić te testy, ale po prostu ta sytuacja no wybiła mnie totalnie z pantałyku i no nie za fajnie się czuję wobec tej sytuacji. No nie wiem, napiszcie mi, co w ogóle myślicie na ten temat, co zrobić z tym zadatkiem, czy brać połowę, no czy podnieść tą kwotę zadatku, bo wiecie, to też motywuje te osoby, żeby też nie zostawić mnie w takiej sytuacji jak teraz, bo jednak to jest jakaś motywacja, że już niewiele komuś tam zostało do przelania. No ale jak widać, jeżeli tej osobie się nic nie stało, no to niektórych stać na to, żeby zniknąć. Nawet wpłacając zadatek. Nie rozumiem tej sytuacji, naprawdę. Ale no bo to wyglądało tak, że wysłałam te zdjęcie z aprobaty, tam był emotikon, że zaaprobowany i tak dalej. Jak wysłałam wiadomość, żeby wysłała mi, no ile zostało do przelewu, reszty widać było, że odczytane. A potem kolejne informacje ode mnie już nie są odczytane. Wysłałam też wiadomość na maila i tam też brak odzewu. No nie wiem. Mam tylko nadzieję, że ta osoba żyje. Ja żyję, wszystkiego dobrego, mimo wszystko. No, a ja sobie jakoś poradzę, ale chciałam wam też przekazać, jak to jest z perspektywy osoby, która coś tworzy i nie tylko osoby, które na przykład są opowieści w internecie, jak to tam niektórzy są nieuczciwi i tak dalej i nie wykonują swojej pracy, ale jak widzicie w tym moim przypadku i też pytałam się osób, które też wykonują takie same figurki jak ja, że też miały takie przypadki, że te osoby w ostatnim momencie mówiły albo, że im się nie podoba i tak dalej i nie zapłacą. To jest najlepsze, w ogóle takie są przypadki. Powiem wam, że naprawdę to zwalają z nóg te historie. I chciałam wam po prostu powiedzieć, że tak jest i od mojej strony też my jako twórcy jesteśmy oszukiwani, albo zdarzają się takie rzeczy, właśnie takie przypadki, że coś komuś się dzieje i znika. Nie, chociaż powiem wam, że to jest trzecia osoba w zasadzie, bo jeszcze miałam kiedyś, dawno temu taką osobę, co chciała ode mnie coś zamówić i znikła w ogóle. Potem odnalazła się za pół roku, ale potem i tak nie zamówiła tej figurki. No, to jest taka sytuacja. Aha, i jeszcze jedna rzecz, o której chciałam też opowiedzieć. A propos takiej właśnie sytuacji zajmowania czasu. Często jest tak, że ludzie piszą do mnie i to też sprawdzałam
jeśli rozmawiałam z innymi osobami, którzy zajmują się takimi zamówieniami i tworzą różne rzeczy na zamówienie, to bardzo często jest tak, że poświęcam komuś czas, gadamy z pół godziny, godziny, a przecież mogłabym w tym czasie filcować, nie? Tworzyć figurkę i wykonywać pracę, a ja poświęcam czas danej osobie i na przykład ktoś wysyła mi zdjęcia, ja mówię, jak ten pies mógłby być przedstawiony i tak dalej, jaki koszt mógłby być tego, no i cała ta gadka naokoło tej figurki. Czasami też rozmawiamy też na inne tematy, około figurkowe, no ale to, wiecie, zajmuje czas. Ktoś do mnie przychodzi jeden, drugi, trzeci raz, ja poświęcam mu ten czas, a potem nic z tego nie wynika. Ani ten człowiek nie zamawia, ani no nic, po prostu nic się nie dzieje. I to też takie potrafią przyjść 10 osób z rzędu i patrzcie, ile to jest godzin poświęconego czasu. Ja też nie chcę traktować każdej osoby tak, że no, wysyłać mu mój cennik, bo mój cennik dostajecie w wiadomości prywatnej. Chyba teraz też będę zmieniać ceny na nowy rok, także to już ostatnia szansa. Jeżeli ktoś chce zamówić figurkę na przyszły rok ze starą ceną, no to zapraszam do końca roku, bo od stycznia na pewno się zmienią. I nie chcę zostawić tak kogoś, że wysłam mu ten cennik i się nie odzywam i tylko takie suche słowa. Po prostu zawsze komuś coś chcę wytłumaczyć, ktoś ma jakieś pytania, no to ja rozwijam to, żeby komuś było, ktoś mógł bardziej zrozumieć, na czym polega to filcowanie, dlaczego tak długo trwa i tak dalej, dlaczego taki jest koszt, bo niektórzy też tego nie rozumieją, a potem jak już im to wytłumaczę, no to okej. I wiedzą, z czego wynika ta cena i że to po prostu nie wymyślam. Chociaż wiele osób twierdzi, że ja nadal za mało biorę i chyba się z nimi zgadzam. No ale na tym właśnie tak polega to nasze życie rynkodzielnicze, że niestety to są takie cienie i blaski. Wydaje wam się, że no, że ta figurka, jeżeli kosztuje kilkaset złotych, no to ja nie wiadomo ile tam zarabiam. Naprawdę to nie są kokosy i przez takie właśnie sytuacje ja potrafię, no wyobraźcie sobie teraz, odpadają mi 2 takie osoby, a ja na przykład biorę 4 figurki w miesiącu, bo tak zazwyczaj jest, bo różne są wielkości i tak dalej tych figurek i każda inaczej, inny czas mi zajmuje. Ja mam też swoje bolączki zdrowotne, które mi też przeszkadzają, bo cierpię na migreny, czyli co najmniej 1-2 dni w miesiącu odpadają. Ja nie wiem, kiedy to się wydarzy dokładnie. Powalczę z tym, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Nieraz mi się uda z tym walczyć i umiem filcować, a nieraz leżę i po prostu no, jedyne co, to tylko oko otwieram co 2 godziny. Także to jest jeszcze druga sprawa. Jak wiadomo, każdego z nas coś dotyka, no ale jednak to wpływa na cały ten proces tworzenia. No i właśnie wpadają takie 2 osoby, które znikają. No i zobaczcie, i jakbym przez na przykład nieraz miesiąc czy pół miesiąca nic nie robiła i nic nie zarobiła. No to jest naprawdę straszne, można by to powiedzieć, no ale się nie poddaję. Ja wierzę w ludzi, wierzę też, że ta kobieta się odnajdzie albo przemyśli sprawę. I serdecznie zapraszam ją do kontaktu. Nawet jeżeli w pewnym momencie pomyślałaś, że lepiej zniknąć, to ja ci wybaczam i chcę, żebyś się odnalazła. No, tak mogę to powiedzieć. No i dobra, no już gadam 13 minut ponad i będę kończyć. Napiszcie mi, co o tym wszystkim myślicie. Dziękuję wam za wszystkie łapki w górę, komentarze, polecajki. Wiem też, że osoby, które mnie oglądają, też polecają mnie innym osobom, żeby u mnie zamawiały. Także bardzo im dziękuję. Każdemu z was dziękuję za miłe słowo. Życzę wam cudownego tygodnia, a ja uciekam dalej filcować, dodawać mu ten nos. I co? Do zobaczenia w kolejnym fascynującym wideo i to prawdopodobnie będzie wideo o wełnach. Także do zobaczenia. Pa!